You should blame, yes. Mormon. Oni wędrują Via Dinarica, a tu jest wnętrze chatki. Okna. Można oglądać krajobraz, jest całkiem cieplutko. Piecyk, wszystko, nawet prąd. Także bardzo przyjemna chatka. Jej. Tutaj przy kościele jest źródło wody. Kościółek dla pasterzy z 1932 roku. To jest taka właśnie wioska. Trochę przypomina mi to Nowy Meksyk. No i najbardziej ciesząca hejkerów rzecz, kosz na śmieci. Można się pozbyć balastu. Tutaj na przełęczy rozstajemy się z Tomem i Jarą, ponieważ Via Dinarica bierze łatwiejszą trasę w dół. Bye bye! Auf Wiedersehen, tschüss, bye! Follow Zebra on Instagram. See you on Instagram. Goodbye! Bye! Wdrapałam się na Svetobrdo. Tu jest szczyt. Widok no jest fenomenalny. Wszędzie dookoła góry plus morze. No a ja teraz idę tam w dół. Czeka mnie taki grzebień skalny w dół do chatki. No i potem jeszcze więcej grzebieni skalnych. No i tak się będę turlać dzisiaj. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok.
To, moi drodzy, jest szlak. Nie spodziewałam się czegoś takiego na wieczór. Mam strasznie ciężki plecak, o czym opowiem wam później. A wszystko to przypomina Palachy. Nawet znak jest biały, bo czerwony wyblakł. O, chatka jest gdzieś tam. Dzisiaj nocleg w pięknej chatce. Nie spodziewałam się, że będzie aż taka fajna, zbudowana na skale z widokiem na otaczające szczyty. Jest naprawdę przyjemna, więc mimo, że dotarłam tutaj dosyć wcześnie, bo o 19:00, to postanowiłam zostać, bo chatką nie odpuszczam. No, ale myślałam, że podejście będzie odrobinę łatwiejsze, a tu jakieś straszne właśnie skały. A ja w międzyczasie byłam w mieście, w Graczaczu. Udało mi się wspaniałego stopa złapać z parą Słoweńców, którzy są na wakacjach i właściwie nie mieli nic wielkiego do roboty. Zawieźli mnie pod sklep, poszli do restauracji, ja w tym czasie zrobiłam zakupy, a potem przyjechali po mnie i odwieźli mnie z powrotem na szlak, więc w ogóle nie musiałam łapać stopa z powrotem. Ale nakupiłam bardzo dużo jedzenia, bo mam teraz długi odcinek, jakieś 175 km. No i z najwyższym szczytem po drodze z Dinarą, więc pewnie będzie dosyć trudno i powoli, choć z drugiej strony chciałabym, żeby było szybko. No w każdym razie, robiąc zakupy, byłam głodna i nakupiłam tak dużo, że było mi bardzo ciężko pod górę, chyba z 16 kg jak nic, może nawet 17 albo i 18, bo wzięłam z miasta wodę z kranu 5,7 litra, to znaczy 2 z tego to są soki pomarańczowe, a pozostałe 3,7 to woda. No cóż, jutro pewnie będzie lepiej. Zabieram się za jedzenie tego wszystkiego, co przyniosłam i pokażę wam jeszcze wnętrze chatki. O, jak przyjemnie. Mamy 4 prycze. Okienko malutkie, stolik, jest nawet album o Velebicie, właśnie go sobie będę przeglądać. No i ten widok na góry wokół Czernopad, to jest jakaś straszna góra, na którą idzie się 3 godziny, a jej szczyt właśnie widzicie w promieniach zachodzącego słońca. A tutaj jeszcze kotlet prawdziwy ze sklepu, marchewki, jabłko, brzoskwinia, jeszcze różne rzeczy na deser i dochodzi makaron. I już się ściemnia, ale czas na małe podsumowanie dnia. Przede wszystkim ten wspaniały niedźwiedź, 3. niedźwiedź, taki no spory, taki nawet siwawy, chyba starszy samiec. To było świetne. Pożywiał się razem z dzikiem na skraju drogi. Dzik nagle spanikował, kiedy mnie usłyszał i buchnął w las, a niedźwiedź został i tak się na mnie patrzył, ale o co chodzi? I miałam czas zrobić mu zdjęcie i filmik. Super, dopiero potem uciekł. Także nawet w tych takich pasterskich okolicach też są tutaj niedźwiedzie. Jest tu dosyć dziko i opustoszale. Na koniec dnia byłam w Ostriczu. Na mapie jest wieś, ale nie było wody w aplikacji zaznaczonej, no ale pomyślałam, że jak jest wieś, to powinna być woda, ale to różnie bywa, bo czasami jest wieś i nie ma wody, bo wieś jest nieistniejąca. I tak właśnie było w tym przypadku. Chyba od czasu wojny jest opuszczona, bo same ruiny we wsi.
No i bardzo to realnie wygląda, znowu ta wojna, nie jakaś tam abstrakcyjny konflikt z krzyżakami w XV wieku, ale coś, co sama pamiętam i te ruiny, które tutaj są. No i poszłam na stację kolejową, bo była tutaj stacja, no i na szczęście byli tam panowie, którzy pracowali na stacji, czuwali nad kursowaniem pociągu i oni mieli wodę pitną, więc dali mi tą wodę. Był też kranik taki z deszczówką, ale jak już miałam do wyboru, to wzięłam wodę pitną, więc mam cały zapas, a jeszcze spotkałam ludzi, którzy tam gdzieś parkowali i mieli serbską rejestrację, mówili, że tu się urodzili, że znają te okolice i mówili, że we wsi po drodze, którą mam jutro, też powinnam dostać wodę. No więc fajnie. Ciekawa jest to ta okolica właśnie. Na początku trochę myślałam, że szkoda, że szlak oddala się od morza, a idzie bardziej w głąb lądu ku granicy z Bośnią, ale fajne są te okolice, takie niskie lasy dębowe, trochę maki, tylko ciepło jest trochę, ale dziś pewnie będzie kondensacja, bo przez 2 dni padało, no, nawet w takim suchym miejscu. No dobra, idę do namiotu. Dobranoc. Tak się akurat złożyło, że 1700 km wypadało na terenie tej bazy wojskowej, więc uznałam, że chyba nie wolno tam robić zdjęć i filmików, więc jestem już za granicą tej bazy i tutaj jest moje 1700 km. Na horyzoncie jest już Dinara. Najwyższy szczyt na szlaku i najwyższy szczyt Chorwacji, na który muszę jutro wejść. Dzisiaj dzień zaczynam od niezłej adrenaliny. Biwakowałam tuż przed polem bitwy. Tam zaraz obok mojego biwaczku były bunkry, a tutaj wszędzie leżą zardzewiałe, stoją czołgi. I stara droga prowadzi pod górę właśnie tam, gdzie stoi czołg i dalej za czołgiem już ta droga zarosła. Zresztą prawdopodobnie jest tu pełno niewybuchów, jakichś min i tak dalej. Więc mam ślad w telefonie, nie ma tu żadnego szlaku. Szkoda, że nie oznakowali tego fragmentu, to byłabym pewna, że idę dokładnie po śladzie. Ja chcę iść dokładnie po śladzie, bo no wiadomo, nie chcę na nic nadepnąć. A właśnie idąc po śladzie znalazłam taki pocisk, czy kawałek, jakieś żelastwo, takie coś. Się znacie na militariach, to wiecie, co to jest. Ja się nie znam, to tym gorzej dla mnie. No i mam 2 km przed sobą tego czegoś i muszę iść dokładnie po śladzie, więc będę używać cały czas telefonu i pilnować, żeby z niego nie zejść. Bo straszne miejsce i robi bardzo ponure wrażenie. Wylazłam już na przełęcz, jestem na starej drodze, ona nie wygląda wiele lepiej, no ale w każdym razie jest to droga. Ale tu pięknie, cudowne te góry.
teraz już jestem bezpieczna na szlaku. Spotkałam panów policjantów, strażników granicznych. Nie chcieli mnie legitymować. Widocznie wyglądam jak wyzwolona kobieta z zachodu, pomimo tego nakrycia głowy, a nie jak nielegalna imigrantka. No i pytałam ich o te pola minowe i mówią, że generalnie nie, że po stronie bośniackiej, czyli kawałek dalej tam. Ale mówię im, że nie szłam szlakiem, bo na szlaku powinno być zupełnie okej. I że jakieś metalowe rzeczy leżały na ziemi. Oni mówią, ta, naprawdę? No więc nie jest to 100% pewne, że tu nic nie ma. No i tam było schronisko, oczywiście zamknięte, jak wszystkie tu schroniska. Woda zamknięta na kłódkę, ale wyjogowałam od panów policjantów litr wody, także w sumie mam 3. To powinno w zupełności wystarczyć. Nie wiem, jaki sens ma zamykanie studni przy schronisku, ale to już się już zdarza któryś raz. Jeszcze miała być druga studnia, no ale w związku z tym, że wyjogowałam, to już tam nie szłam i nie sprawdzałam. Wyjogować w języku hajkerskim, żargonie, to znaczy wyżebrać, wyłudzić. Pochodzi to od misia jogi, który zawsze od turystów coś wyłudzał. Tak się mówi wśród truhajkerów. Ale ślicznie. No to zdobyłam najwyższy szczyt Chorwacji, Dinare. To jest Sinjal Peak. Nie jestem pewna, który z tych 2 punktów jest wyższy. Mam zdjęcia na obu. Jeden ma 1830, drugi 1831 metrów nad poziomem morza. Prawdę mówiąc, wszystko mi jedno. To dopiero mój 3. europejski szczyt po Śnieżce i po Kebnekaise w zeszłym roku. Mniej więcej o tej samej porze roku, rok temu zdobywałam Kebnekaise. No i tyle się nasłuchałam, że o tym podejściu na Dinare, że jest jakieś straszne kamieniste. No było trochę kamieni, 2 razy odłożyłam kijki, żeby użyć rąk, ale zupełnie nie było źle. Nie przejmujcie się tym. Prawda, że nie ma cienia, ale też nie jest gorąco, no bo jest dosyć wysoko. No i jest jakieś 23 stopnie, wieje wiatr, także jest całkiem przyjemnie. W sumie 5 osób spotkałam, para na szczycie i 3 hajkerów schodzących z góry. No to teraz już tylko z górki, nie? No nie zupełnie, ale już coraz bliżej do końca. Piękna chatka po drodze, świetnie wyposażona, z loftem, flagoszalik, na której się ludzie podpisują. No i też podpisałam. O.
Źródło rzeki Cetiny. Coś mi się wydaje, że ta woda jest potwornie zimna i dlatego nikt się nie kąpie, bo jest przecież 34 stopnie, więc powinni, ale się nie kąpią. Znalazłam drugie miejsce do kąpieli. Świetna taka sadzawka, jest z dala od ludzi, więc nie trzeba się było przebierać, tylko po prostu wskoczyłam do wody. O, tak wygląda. To było całkiem miło. No a teraz lecę poszukać jakiegoś biwaczku, ale jeszcze z godzinkę podejdę.